the battle to them. Siemano, gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na Królestwie 2953. Jest ze mną Sebix. Siema Sebix. Siemano wszystkim. A także ze mną jest tutaj Izanagi. Ja? Były król 3451, dobrze mówię? Dokładnie. No i Izanagi się tutaj też, jakby tak powiedzieć, przenosi do Sebixa na 2953. Ostatnio wam powiedzieliśmy troszeczkę na temat tego, jak się tam dzieje na 2732 i jakie mają plany przyszłościowe. Nie wiedzieliście, jakie to jest królestwo. W ostatnich tam tygodniu się mogliście już pomalutko dowiadywać. Sebix ujawnił Ofen, co tam planuje i co tam się dzieje. No i pomalutku tutaj królestwo się wzmacnia, no ale przypuszczam, że do września, kiedy planują pierwszą rejestrację. Nie? Pierwszą rejestrację we wrześniu, Sebix, nie? To znaczy, no gra na nas wymusi szybszą rejestrację, ale no takie prawdziwe, legitne KVK pewnie zagramy gdzieś wrzesień, październik, nie? Tak jak mówiliśmy. No, czyli No tak. bo teraz wiesz, oni skończyli to KVK swoje, przekazali mi KD. No i tak wiesz, teraz oni zeszli w sobotę z Lost Kingdom i w poniedziałek już była rejestracja, także wiesz, w teorii mamy jednego skipa zrobionego już, zostały nam jeszcze dwa. No okej, czyli pomalutku się będziecie szykować, na pewno będziemy musieli się odbić surowcowo. No to pierwsze KVK to wiesz jakie to będzie, nie? To nawet jeszcze połowa ludzi w ogóle nie zmigruje pewnie do No tego tak, no jeszcze nie tam, bo niektórzy potrzebują paszporty, nie? A powiedz mi ogólnie, z jakich tak mniej więcej królestw już tam masz dogadanych ludzi? Nie będziemy mówić o nikach, będziemy mówić o królestwach, z jakich królestw migrują do was, no bo to możemy powiedzieć. A wiemy, że trochę tam niektóre królestwa są znane, też są to mocne konta. Jakie to będą królestwa, Sebix? A więc tak, no na pewno nasze rodzime 2732, mamy tam wybraną no niedużą grupę, bo tak naprawdę na koniec już nam nie zostało zbyt wiele wojowników. Około 30, może maksymalnie 40 kont, ale myślę, że bliżej 30. Oprócz tego wiadomo 1061, z którego również jest Top Friday, który będzie ze mną ratował króla. No i Izanagi, który z nami jest tutaj na Discordzie i razem z nami na czacie, czyli 3451 to są takie trzy królestwa, które będziemy łączyć. No i oprócz tego grupa osób gdzieś tam z reszty świata, z różnych kingdomów, którzy przyjdą. A jak wygląda sytuacja z 1079, bo tam też ponoć parę kont miało być. Tak, no z 1079, ale to myślę, że na to drugie KVK już takie, no po tym z przymusu, nie? Rozumiem. Mamy w swojej grupie Maxa, który był królem razem z, kurde jak miał ten, na 1079, to tam jest teraz królem? Nawet nie pamiętam. 1079? Kan. No, z Chanem. No to ma Max, który do nas przychodzi, rotował z Chanem króla i nie wiem, czy oni są dogadani, czy robi to na nieświadomce tak zwanej. Ma też paru graczy zabrać takich mocnych z 1079, ale to na tą podejrzewam, że to będzie ta druga rejestracja, bo oni są teraz w KVK i tak dalej, więc wiesz, to wszystko się rozciąga w czasie. Znaczy oni tam z tego, co z Kanem pisałem, jest możliwość, że oni prawdopodobnie po tym KVK teraz zapiszą się w pierwszym prawdopodobnie rzucie, ponieważ oni weszli w Kingsland tylko, wiesz, na czysto, żeby wspomóc Lostów i Putina KD 3308, żeby walczyć z GT. I w sumie oni nie są jakoś tam wyczaskani bardzo ze speed-upów i RS-ów. Jeżeli tam GT nie będzie tam jakoś mocno ich naciskać i puszować, na pewno wiem, że nagrody będą mieli ciężko zdobyć, w sensie zdobyć wszystkie nagrody, bo GT tam 2377 zapowiedziało, że nie da tych nagród i bardzo, tak powiedzieć, łatwo. Więc zobaczymy, czy oni będą chcieli puszczać, bo jak nie będą chcieli puszczać, no to wtedy 1079 pewnie się zapisze dość szybko na następne KVK, nie? Więc może być tak, że akurat się to zbierze i jak oni skończą, to wy będziecie właśnie mieli ten docelowe KVK wrzesień, październik, że już będą mogli do was się wybrać, nie? No możliwe, że to tak się uda wszystko dopiąć. No chciałbym tutaj też w sumie zacząć temat z Izanagiem, który ma ciekawą przeszłość. Ma bardzo młode konto, bardzo mocne konto. No i był tutaj w leadershipie obecnego Imperium młodego KD 3251. Był tam w leadershipie, a obecnie no, jest królem na 3451, chociaż na dniach tam wszyscy zaczną migrować do nas, więc można powiedzieć, że też już przeszły król.
Tak, O, dokładnie. 3-2-5-1 mocne KD House of Lannister, więc no dość znane, głównie to KD jak ja na przykład poznałem bardziej, no to tam słyszałem o tych 4 gwiazdkach pierwszych. No i też wszystkim na Ligę Ozyrysa i to było jeszcze jakieś parę, no nie wiem, z rok Tak. temu gdzieś tak? Tak, ja głównie tak. W Gwiazdach miałem udział i doszliśmy do 1/4 Ligi Ozyrysa. Niestety Tak. minimalnie przegrywając O, ostatni mecz. Liga Ozyrysa, niektórzy się cieszą jak dochodzą do 1/16 czy tam 1/8 i się bardzo cieszą z tego, bo no, Liga Ozyrysa jest bardzo wymagająca. Tam już musisz mieć 18 plus VIP-a, musisz mieć wszystkie 5 marszy wymaksowalnych na kulty, kryty. Już nie mówię o tym, że Prio to są buty na 5. poziomie kultu, jeżeli chodzi o wszystkie 5 marszy. No i jest tam bardzo ten i tam jest też rygor na taktykę. Ja tam ostatnio się Tak. dowiadywałem patrzyłem jak Hit kiedyś przygotowywał taktykę dla 2658 i jak oni tam trenowali, żeby w ogóle tam, wiesz, dość dobrze zagrać, no to tam jest taki, no to jest total ogar, nie? To musisz, No my oglądaliśmy mecze No. wszystkich przeciwników, nie? Więc no, co... co tydzień siadaliśmy i oglądaliśmy po prostu po 2-3 mecze, żeby się przygotować, więc no tak, no taktyka na pewno i Tym bardziej, że Leeds zmieniła, no wiadomo, przed ligą tam talenty podawała troszeczkę inaczej. Przedtem to, a wiesz, arki potrafili wygrywać zbieraniem pod koniec, nie odpuszczali arki, albo mieli 1-2 arki wzięte, a potem tym zbieraniem pod sam koniec gry nabijali punkty, więc no teraz troszeczkę inaczej to wygląda, jak oglądałem sam arkę ostatnio. Tam ja oglądałem to, co grało GT. To jakie to było królestwo, to co grał ten drugi zespół GT, już nawet nie pamiętam. No ale oni ograli GT i też mieli ciekawą taktykę. No ale to jest taka taktyka, którą się już tam z 2 lata temu grało, czyli rush na jeden z obelisków, to nie jest żadna nowość. Oni tam zlakowali. Ale wróćmy ogólnie do 2953, no bo tutaj jest to królestwo, które chłopaki tutaj budują. Jaką mniej więcej chcecie mieć siłę tego królestwa? Nie wiem, w jakim seedzie zaczniecie pierwsze walki, do jakiego seedu dążycie, bo przedtem mniej więcej tak nakreślaliśmy widzom na poprzednim filmie. No ale teraz to już możemy coś powiedzieć o Offense X, nie? To znaczy co, na początku myślę, że to pierwszy KVK to z przymusu, które cały czas tak No. powtarzam, bo to jest dosyć istotne w tym wszystkim. Mhm. No to myślę, że zaczniemy w C, bo myślę, że nie zdążą wszyscy przed tymi skipami i przed przymusową rejestracją po prostu wskoczyć. Więc nie wiem, ile docelowo dokładnie tych kont się pojawi, nie? Mhm. Ale myślę, że to będzie seed C. Mhm. No a myślę, że to pierwsze nie docelowo... ma tu znaczenia tak naprawdę, nie? No, No, No teraz dokładnie, tym wiele bardziej, rzeczy, że bo- teraz na tych KVK, no nawet na naszym przykładzie na 2732 mieliśmy, że my Mhm. byliśmy w A mieliśmy smurfy, które są w C, więc wiesz. Mhm. Tak, no... Ja też wy- bardziej miałem swoim KVK, nie? Właśnie Tak, trafiliśmy tak. Na ASCII, jako C, które naprawdę zrobiliśmy wszystko, żeby zejść do C. Mhm. Wyczyściliśmy z farm ze wszystkiego, mieliśmy tylko aktywnych graczy i wylądowaliśmy z samymi seedami A. Nie, no tutaj wiesz, teraz wiecie, to jest właśnie to, jak oni prowadzą jeszcze te dobierania, to jest to, co oni zmienili w grudniu tamtego roku. I właśnie tam po tych pierwszych dobieraniach w grudniu było przerąbane, bo było dużo takich ciężkich i dziwnych KVK podobieranych. No i teraz we wakacje mieli zmieniać ten system. Taki mieliśmy informację, że ten system ma być zmieniany. Pytanie, jak to będzie wyglądać, czy to już jest od tej arki, czy nie arki, tylko przepraszam, KVK Heroic Anthem, czyli z nową technologią. Czy oni już zaczynają tak dobierać, bo pierwsze jak zobaczyłem na przykład dobierania, teraz nawet jak dzisiaj przeglądałem 9.3 i tam rozmawiałem z Leo i tam rozmawiałem z niektórymi z Królestw, tam jak jest 1.5.6.8, no to można powiedzieć, że te dobierania teraz jak były bardzo fajne, były równe i nie można powiedzieć, że te kampy, w sensie wiesz, KP do siły są w miarę wyrównane, nie ma jakiejś mega dysproporcji nagle, więc tak jak mówicie, no te seedy czasem jest tak, że nie mają w ogóle znaczenia, zresztą tak to kiedyś napisała na naszej grupie na Ziomka Kitsune, że
te seedy tak naprawdę to jest wymysł też po części graczy. No bo Lilith nie prowadzi żadnego oficjalnego rankingu seedu A, B, C i D, nie? To jest po prostu tylko coś, co no, gracze wymyślili, żeby to tak podzielić, nie? No taka jest prawda, no bo głównie Lilith polega na imperiach i od niedawna wprowadzili, nie wiem czy widzieliście u siebie teraz na KVK, ty chyba sobie z tego nie widziałeś, bo ja ci o tym pytałem się ciebie o to, czy to widzisz u siebie w KVK, że jak jesteś w KVK, to macie w lewym górnym rogu macie znacznik, jakby tak powiedzieć, czekajcie, może tutaj sobie to odpalę, pokażę widzom. Na 25 poziomie. Poziom zaginionego królestwa pokazuje ci, nie? Czyli na przykład jak osiągasz dany poziom zaginionego królestwa, to na przykład my zaczynamy od początku na A, ale jeżeli osiągniemy na przykład S-kę albo S+, no to potem, jeżeli obóz będzie miał oczywiście tam wymaganą ilość honoru, czy też wymaganą ilość tego osiągniętego poziomu seedu S albo S+, no to tam są dodatkowe nagrody w obozie. To będziesz widział na filmiku z Tebix, bo ja to akurat tu pokazuję, ale to są takie dodatkowe, które też no, zyskujecie, no bo 20 karubinów albo 40 karubinów, to piechotą nie chodzi. No, ale nie wiem ile S+, czy to jest duża różnica, to niedługo wybijemy my S-kę, więc będę wiedział ile tam do S+, tak naprawdę potrzeba, bo to są tylko takie na razie gdybania. Wy ogólnie, jeżeli chodzi w tym momencie na 2.953, już pewnie wiesz, jacy gracze będą migrować do ciebie. Izanagi zresztą też wiem, że od niego tam, tak mówiliście, też tam jakieś osoby mają być, więc też coś tam planujecie. Kont od Izanagiego jest wybranych, no to okej. Więc no i to jest, głównie celujemy też w to, żeby zapełnić po prostu pełen active time w 2 strefach. O nie, no No musicie... i dlatego też tutaj mamy tak powiązane, że po prostu ja będę w strefie EU R5, a Top Friday w strefie no, azjatyckiej, nie? Bo on jest Azjatą. Tak, no i to jest dobre, no bo robicie coś, czego nie było. Po prostu będziemy mieli zapewnione po prostu full active time 24, nie? A tak naprawdę u Izanagiego, no on jest tam jedynym Polakiem, nie? On tam nie, no jest 4-5... No jest moja żona i jest chyba jedna osoba, tak? Jeszcze z Polski. Pozostali gracze to są właśnie z Azji, ze Stanów, z Europy. No miks totalny, nie? Więc no, u mnie nie ma. Nam zależało, żeby po prostu no nie robić typowo polskiego KD, no i tak to ma wyglądać ogólnie, nie? Nie, to tak dobrze. No. Poza graczami z 2732 i parę osób, które będziemy mieli poza tych kingdomów, no to paru Polaków jeszcze przyjdzie, ale to będą same mocne konta. A reszta to po prostu zagraniczni gracze, no i na tym nam zależało, nie? Nie, moim zdaniem dobrze kombinujecie, nie? Moje zdanie znasz co tego, to mówiłem ci już kiedyś, więc fajnie, że coś tam robicie takiego troszeczkę innego. A powiedzcie mi teraz tak, jakie macie ogólnie plany, jeżeli chodzi o wasze też sojusze? No bo jakby na to nie patrzeć, macie tam troszeczkę tych sojuszy. Jak tam stoicie, jeżeli chodzi o punkty sojuszu? No bo wiadomo, że tam będziemy, jak będziecie grać KVK, no to ważne jest to, żeby też dobrze się przygotować, wiecie, forty i tak dalej. Wiesz o co mi chodzi, Sebix, nie? Czy wy tam macie poprzygotowane? Jeśli poruszymy ten temat, no to główny sojusz, czyli WW, bo tak ustaliliśmy ze wszystkimi królami z tych królestw, którymi się łączymy, że po prostu zostaje nazwa WW. Żeby nie było, nie naciskałem na to, zgodzili się na to, nawet im to wszystkim pasowało, żeby zostawić tą nazwę. Wszystkim się to podobało, a jeżeli chodzi o punkty sojuszu, no to królestwo jest super przygotowane i też na tym nam zależało, żeby znaleźć takie królestwo, bo na obecną chwilę mamy gdzieś tam 170 milionów kredytów, więc bardzo dużo można powiedzieć. No okej, no czy nie, dużo. No. Flagi są pobudowane mega spoko, bo mamy przyrost wszystkich FSG, mamy, no wszystko jest po 160, około 160k, więc jest super. No i oprócz tego jest bardzo dobrze wszystko pobudowane, bo mamy dostęp do wszystkich stref z głównego soja, co jest super opcją, jeżeli chodzi o Kraula, nie? Tak, właśnie o to miałem pytać. Bo na przykład na 2732 mieliśmy tak, że musieliśmy zmieniać sojusze, tak, przeskakiwać, gdzieś tam tyle, to było słabe, a tutaj po prostu sobie zrobimy 2 time'y do robienia Kraula i nie trzeba będzie wychodzić z głównego sojuszu. Oprócz tego mamy dostęp do wszystkich soi,
w KD. Zresztą już mamy wszystkie nazwy pozmieniane, mamy 7 sojuszy dla farm. Mhm. 2 są przeznaczone dla dostawcy RSS, a Mhm. 5 będzie dla graczy z głównego WW, nie? Także mamy to podzielone, bo no takie mamy zapotrzebowanie na RSS, że po prostu 2 sojusze musimy całe przeznaczyć na RSS po prostu. No wiadomo, po takiej migracji tylu kont, no część osób w ogóle nie ma farm, na przykład ja nigdy nie miałem farmy, Ali i tak dalej, no ci mega spenderzy, no oni nie używają farm, nie? Więc zapotrzebowanie na RSS jest mega duże. No. No i co, na początek mamy dogadane z naszym dostawcą, że 300 kont wrzuci, żeby jak najszybciej po prostu nazbierać te RSS, żeby chociaż, no coś... Myślę, że to pierwsze KVK, jak w C wejdziemy tutaj nawet z 50 kontami, no to się przejedziemy po prostu, ale zobaczymy. Nie, bardzo fajnie, że tak macie to podzielone, jeżeli chodzi właśnie o króli, jeżeli chodzi o strefy, no bo tak jak mówisz, że jeżeli będziecie mieli, Polacy będą jakiś mieć oczywiście downtime, no to w tym momencie wchodzą cali na biało. Co to mi to Azjaci. Azjaci, tak, Amerykanie. Legendarni Azjaci. Legendarni Znaczy, Azjaci z 3202. Myślę, że no a propos 3202 tam też mamy 2 topowe od nich osoby, które do nas przychodzą. I zresztą widziałeś screeny od D, która jeszcze próbowała te osoby na tym gdzieś tam zniechęcić do mnie. Aczkolwiek no to się nie uda, bo są już przekonane i nawet farmy już mają wrzucone do nas, więc... SD to jest ciężki temat, jeżeli ktoś nie był na Discordzie i nie był podczas KVK na Discordzie i nie rozmawiał, no to będzie uważał za miłą osobę i tak dalej, bo pod tym względem, jeżeli chodzi o takie ogarniania i to, co nam na początku pokazywała, mówiła i, przepraszam, pisała, to tak, ale jak właśnie posiedzicie z taką osobą dłużej na Discordzie i chce się przegadać parę tematów, to jest masakra, nie? Więc ja się ostatnio też śmiałem, że tutaj na grupie, że Sebix Deep bierze ze sobą do królestwa. Ale no nie. A żeby tak zobrazować w ogóle to 3202, no to kiedyś było bardzo mocno KD i z którego wywodzi się w ogóle Itachi. Tak, bo tak. zaczynał tam i no to jest legenda ogólnie Rocka. No ale to królestwo teraz to jest... tam trafił. Do 3202? No. O, Itachi poszedł w... Kiedyś to było mega dobre KD, no w tej chwili to są cieniem po prostu tego, co było kiedyś, nie? Itachi i tam 4-5 graczy w pre-KVK, kiedy właśnie już mieliśmy dobrane kampy i tak dalej, widzieliśmy z kim gramy, no to postanowił olać 3202, bo stwierdził właśnie, że ta oficerka, która tam jest między właśnie z D i z Pingiem, i że jest bez sensu, no i przeszli do 3208, bo tam wiesz, że oni migrowali na samym początku KVK naszego, bo oni po prostu nawet na pre-KVK nie cisnęli, nie? Bo wiedzieli, że migrują, nie? Tam był dość mocno właśnie przez tą D rozłam. Teraz KVK się skończyło zanim się zaczęło, bo tam po prostu poszedł taki rozłam, bo oni jeszcze wtedy grali na 2 sojusze, pamiętam, nie? I tam się wszystko posypało ogólnie. Się okazało, że mają tak naprawdę jeden aktywny, a nawet niepełnie aktywny. A wiem, że Itachi już jest, czy Itachi na 16.06 gra, więc on tam naprawdę też, no przeszedł chyba taką dłuższą drogę, ale on chyba to lubi, nie? Od wykasowania całkowicie wojska i skończenia z grą, po powrót i z takim przytupem, nie? No ale wracając jeszcze do tego tematu, no to zrobiłem jej na koniec pstryczek mocny w nosa, bo zabieram jej 2 najlepsze osoby z KD, więc jestem ogólnie z siebie bardzo dumny. My jak odchodziliśmy z 2732, czy ja jak odchodziłem z 2732 i Bugi odchodził z 3202, Bugiego przecież też poznałeś, bo to był bardzo najbardziej pozytywna osoba z 3202. Tak, on poszedł na 1568, nie? No tak, bo my z Bugiem byliśmy dogadani na 1079, że wtedy migrujemy do 1079 i nawet pisał z nami Kaan i Bugi napisał, że będziemy grać razem, a potem chyba parę dni przed migracją napisał mi, że wybacz, ale idę do 1568, jak chcesz to złóż podanie też, no ale oni tam już mieli miejsca pobukowane, więc temat był
zaklepane, chociaż powiem ci, że nie żałuję, bo to co 1.5.6.8 tam ostatnio wyprawiało i też jaka o nich jest opinia jako o królestwie, to nie wiem, czy bym chciał grać w królestwie, który lubi zdradzać, oni są nie? na blacklista, nie? No. Z tego co wiem. O, coś tam było, że są wpisani, że są na Betrayer, ale nie wiem, czy nie widziałem na Kingdom Codex ani u Fleisha. No ale powinni, bo oni w sumie po ostatnim, może przedostatnim, bo nie ostatni przegrali normalnie, ale po ostatnim KVK, gdzie mieli tam pewną gwiazdę, no to chcieli oszukać no, swoich sojuszników dość mocno w DKP. A to już nie pierwszy raz robią. Ja byłem 2 razy na KVK, gdzie zdradzili, no a teraz, co to było w tamtym roku, to był drugi, więc dlatego ja tak się cieszyłem, że ja tam do nich jednak nie przyszedłem, nie? To był taki plus. Powiedz mi, czy na 2.9.5.3, tam gdzie macie już, jakby tak powiedzieć, wszystko dogadane, czy będzie taka sytuacja, że wy tam będziecie mieli już od razu na starcie jakoś MG będziecie to rozdawać? Bo wiesz, tutaj wchodzi o to, czy macie już jakiś graczy też nagrany z garnizonem i liderowani, którzy potrzebowaliby MG, jak do was przyjdą? Czy no, skupiacie się już teraz tak typowo pod Open, bo na przykład macie graczy już gotowych max techowych, jeżeli chodzi o garnizon i rally? To znaczy ogólnie, jak dobrze wiesz, no to Ali, który z Hamadą przyjdą z 1592, zaraz po KVK, no to mamy najlepszy możliwy garnizon piechoty i najlepszy możliwy garnizon łuków i rally tak samo. A jeżeli chodzi o konie, no to Miedziak ma praktycznie wszystko na krycie i tam na 4., 5. levele powbijane i oprócz tego Izanagi, z tego co wiem, też ma mega porobione konie, także... Nie konie, tylko łuki. Łuki, sorry. Tutaj mogę wam dać takiego tipa i też widzowie będą od razu tu na waszym filmiku dostaną takiego tipa, że na nowej technologii, tak jak teraz jest Anthem, żeby zrobić 7 marszy przed Z5, wystarczy kupić pop-upy i pierwszą bramę, no i troszeczkę grindować na barbarzyńcach. Mam parę takich potwierdzonych informacji, między innymi też u nas dzisiaj na grupie o tym wspominała Kitsu. Też wiem, że pisał Leo, którego też tutaj nieraz ludzie u nas oglądają i miałem ostatnio z nim live'a. Zresztą od razu tu mogę powiedzieć, że będziemy nagrywać live'a, bo trzeba opowiedzieć troszeczkę o 9.3 i o tam KVK ich. Asebix Leo też bardzo dobrze zna. Więc się nie obrazi, że wspominamy o tym. No jasne. Więc, Leo, moja mordeczka. więc tutaj temat jest open. Więc też gracze free to play naprawdę mają dużo plusów, no bo no Lilith poszła, jeżeli pod względem KVK technologii poszła na duży plus. Bardziej właśnie tak mówię, dla free-to-playowców, nie? Więc nawet jak będziecie migrować na 2.9.5.3, a jesteście, tam macie powiedzmy, nie wiem, może troszkę słabsze konta, bo nie wiem jak tam Sebix ma z kwestii dobierania, podań i tak dalej, ale to też od razu wam daje do myślenia, że słuchaj, jednak kolejne KVK, ja jednak coś tam będę mógł więcej zrobić niż obijać, wiesz, się tam gdzieś na tyłach, no bo tak to wykminili. Mi się zdaje, że to jest duży plusem, no wiadomo Tak też... naprawdę wszyscy będą mieli ten sam dostęp, więc ja nie wiem, czy to aż tak to zmieni, nie? A czy zmieni pod tym względem, że gracze, którzy są free-to-playowi, jakby tak powiedzieć, będą w miarę przez cały czas, wiesz, w grze z tymi mocniejszymi. To nie będzie tak, że na przykład gość, który ma podobny gear do ciebie, podobny marsz, albo jest ciut nawet słabszy, wy autowujecie na starcie dość mocno z trampek, jeżeli chodzi o KVK technologię, nie? Ja teraz widzę jak grałem teraz altary, no to ja Z5, no to top 5 na... Tak, top 5 w KS. Teraz jestem w top 5, ale wtedy też byłem w top 5, jeżeli chodzi o camp. A Lukas, który już tam ma, bo jest garnizon i rally liderem, ma trochę więcej tych bram kupionych, no to wiecie, już ja go widzę w openie, walkach, że robi cyfry i tak dalej, bo no też ten tag jest dużo lepszy niż wiesz, niż dało się odczuć Z5, znaczy ja tak porównuję w tym momencie. Więc dla was jako nowego, powiedzmy, królestwa i też sobie budujecie to wszystko, no to też właśnie taki plus dla tych, powiedzmy, trochę mniejszych graczy, którzy nie wydają, nie? No bo są gracze, którzy mniej wydają na przykład tylko na pop-upy, a potem walczą na KVK i też robią dobre cyfry, nie? Zresztą miałeś takich Sebix i nawet tacy ludzie do ciebie, w sumie z tego co wiem, też migrują, nie? No tak, no bo na 2.7.3.2 nie mieliśmy jakoś
No mieliśmy, wiadomo, spenderów, ale no takich też osób, co mniej wydają po prostu na gierkę, no to mamy sporo, nie? No ale nie ma się też oszukiwać, że jak ktoś gra na 5 marszy, no to mało znam osób, co jest typowo sfokusowana na jeden typ jednostek, nie? Większość No tak. teraz idzie w miksa, więc no mi to nie robi różnicy i tak będę musiał maksować wszystko i tak. Ostatnio chyba na 3-4 marsze z jednej jakby tak powiedzmy matki się grało gdzieś 3 lata temu. No dokładnie. Więc no teraz już się tak nie Było gra. nawet chyba ciężko złożyć, kurczę, 5 marszy na przykład łuków czy czegoś, no to nawet nie wiem jakby to Nie no, skleić. wiesz, wtedy wiecie, wtedy jeszcze były taktyki typu, że mamy kawalerzystów, tych kawalerzystów wysyłamy gdzieś tam po boku, oni tym balem idą i się wytukują przez cały czas, wiesz, tych, którzy są tam na plecach, tak, co dochodzą do bala, albo po prostu co wracają na żółtym, no to oni ich wyczaskiwali i w tym momencie ten bal padał, bo nie dostawał portu, więc tak kiedyś kawalerią się grało, miałeś po prostu, byłeś zadaniowcem na KVK po części, nie? Więc no to też A poza robi tym robotę. u nas raczej nie będzie takich przypadków, że ktoś będzie biegał na przykład, Aha. nie wiem, że ma takie konto, że ma 2 marsze kawalerii tylko. No. No my nawet nie przyjmujemy teraz takich osób, nie? To jest minimum 3-4 marsze, to trzeba mieć po prostu. To jest mus, żeby w ogóle do nas przyjść. Więc nawet sobie nie wyobrażam, że ktoś mi wyjdzie na 2 marsze kawalerii na przykład, nie? To tylko przykładowo mówię. No nie bierzemy takich osób w ogóle pod uwagę, także no te 3-4 marsze to jest tak minimum, nie? Mhm. Nie no, 3-4 marsze to jest, no wiecie, złoty gier przede wszystkim, nie? No bo to, Tak, to też robi robotę. Już nie mówię o techu, no bo to tech to jest wiadomo, każdy w swoim zakresie. Nie każdy będzie miał pieniądze, żeby maksować, czy tam powiedzmy kupować challenge co KVK, no. Pop-upy chociaż uważam, tak naprawdę że jest luz, nie? My się w ogóle pierwszy raz będziemy mieli styczność z takim seedem C, nie? Bo ja na przykład jak zaczynałem na 2.5.1.8, O. no to my od razu z grubej rury żeśmy ruszyli, to było wtedy wysokie A, nie? No i tak się cały czas tego A trzymaliśmy i nigdy nie schodziłem poniżej A, więc dla mnie to jest w ogóle całkowita nowość zagranie w KVK w seedzie C. Jeżeli w ogóle nas dobierze z C, bo No właśnie. jak dobrze wiesz, no to teraz myślę, że dużo gra robi po KP przede wszystkim i aktywność kont, nie? A to na jest taki pewno, chyba priorytet. to na pewno. Właśnie powiem ci nie wiem, bo ja naprawdę miałem w kampie 2 asidy Mhm. i pokazywałem ci skany, tak? My jako C-seed, który miał moc 2 razy mniejszą od tych asidów, zrobiliśmy najlepszy wynik, a No właśnie aktywność o tym u nich mówię. była po prostu śmieszna, nie? Jedno królestwo nie dlatego wiem, miało tam Ja o 10 tym ludzi mówię. może aktywnych? Wiesz, oni ci dobrali po prostu królestwa z seedu A, które są mało aktywne, ale wy macie Ale nie, tylko w dużą moim kampie. aktywność tak jest. i Niestety, no nie wiem, tylko nie w moim wiem. kampie miałem Próbuję takie, bo przeciwników mieliśmy dużo silniejszych. No, totalnie niesprawiedliwe KVK od pierwszego dnia. Jeszcze się okazało, że 2 kampy się w ogóle znały, gdzieś tam planowali to wcześniej i nawet nie było rozmów, kto z kim, dlaczego, tylko od razu zostało podzielone. no to Wszystkie młode jest królestwa mocno wylądowały z jednej strony, tak jak moje, wszystkie stare asidy z drugiej strony KVK. No nie no, Wiadomo od pierwszego dnia, że nie ma sensu, nie? no tak. Nie no, słuchajcie, no KVK ma to do siebie, że czasem po prostu traficie kijowo. Nieraz jest tak, że dobrałbyś się inaczej, ze względu, żeby to KVK było luźne i wyrównane, a tu czasem jest tak, że no powiedzmy trafiacie na 2 kampy, które mają, wiadomo, głównie powiedzmy Azjatów, oni się zgadują i grają razem na ciebie KVK, nie? I to też ich no niestety, no Azjaci niektórzy idą na mega ustępstwa, nie? Zresztą teraz jak nawet 2.732 grało tam KVK. No właśnie chciałem do tego wspomnieć, że oni to sobie nawet rozpisali teraz w tym naszym ostatnim KVK na 2732. No to jak ja zobaczyłem tą dyplomację, zanim w ogóle jeszcze się otworzyła mapa, no to byłem w szoku, że takie coś. Oni w ogóle rozpisywali takie rzeczy dla mnie nielogiczne, że to się w pale nie mieści, nie? Ja ogólnie powiem tak, no to jest akurat filmik typowo, gdzie rozmawiam o 2.953, ale no to jest to powiązane z 2.732, więc na pewno tu też wspomnimy o tym KVK. Ja powiem tylko tak, z jednej strony się bardzo cieszę, że tam po stronie ziemi było Polskie Królestwo i zdobędzie tą gwiazdę, nie? To jest moim zdaniem to jest bardzo fajne, No jasne, ale z drugiej strony ja nie zrozumiem nigdy sytuacji takiej, bo w normalnych królestwach i gram już bardzo długą w tą grę, nie wiem, za niedługo może być, już nie wiem ile będzie, 7 lat za niedługo,
to mogę powiedzieć offen, że nigdy się nie spotkałem z tym, że Z5 siedzę tydzień, wiadomo, może nie walczę przez cały czas, tylko tam co jakiś czas, ale że jesteśmy w tym Z5, walczymy przez cały czas tam, nabijamy sobie DKP i KP i z tego, co tam do mnie niektóre słuchy zaczęły dochodzić, no to liderzy, od razu mówię, że to nie smurfy z 2653, tylko liderzy z tego kampu ziemi, taką taktykę mieli, żeby wiecie, się zfokusować na Z5, tam porobić sobie DKP, wejdziemy w KL i wiesz, wygrywasz w tym momencie, nie wygrywasz KVK, jakby tak powiedzieć, całościową, albo po prostu przygotowujesz, wiesz, surowce, RS-y, ten Kingsland jest zawsze najważniejszy, tylko po prostu wygrywasz tym, że no sojusznik ci pomógł wrócić do walki, do Kingslandu, no i automatycznie on ci pomaga, ale no traci też gwiazdę, bo miał gorsze DKP, bo miał gorszą Z5. Dlatego ja tego nie rozumiem, nie? Dla mnie to jest dziwne. Woda nie miała, woda, która tak naprawdę wykorowała ziemię w Kingslandzie, no to oni nie mieli takiej sytuacji, żeby nawet zrobić to DKP, no bo my nie walczyliśmy z nimi nawet w podobnym czasie, a już nie wspomnę o tym, że tam zrzucanie 30 ileś fortec, jak ziemia z 36. Z wiatrem, no to oni tam ponad 30 coś fortec zrzucili w Z5, tak. No to nawet GT takich rzeczy nie robi w Z5, nie? No ale to są absurdy jakieś w ogóle. Dużo, jak rozmawiałem ostatnio z content creatorami, to oni właśnie mówią, że dużo zaczyna być taki KVK, gdzie właśnie te królestwa, nie wiem, nie będę mówił jakie, bo nie pamiętam wszystkich królestw, o których oni tam pisali, ale właśnie robią to, że sfokusują się na Z5, a potem no Kingsland wyjdzie, to nie wyjdzie. Może nas sojusznik pomoże, ale my zdobywamy gwiazdę. No i teraz zaczynałem, jak rozmawiałem tam z jednym ziomkiem z 1846, to jest fakt Imperium, ale mówi, że nieraz tak już też spotkał, jak grał na poprzednim KD, że spotykał się właśnie taką sytuacją, że ich sojusznik robił sobie DKP Z5, a potem w Kingslandzie liczył na to, że oni pomogą odeprzeć tam powiedzmy jeden czy też dwa kampy, żeby po prostu oni mogli wrócić do gry, a oni normalnie sami nie mogli jakby tak się, wiesz, dobrze zdefować, z tego względu, że nie mieli surowców i speed-upów po wyniszczających Z5 i coraz więcej takich taktyk. Z tego, co nie wiem, czy to jest prawda, bo to tylko mi tak podesłali, że bardzo dużo takich właśnie taktyk robią Chińczycy, w ogóle Azjaci, nie? Że tak sobie wycwanili. Ale to było bardzo widoczne Optimus w tym KVK na 2732. No bo my ziemię wypchnęliśmy w 4 godziny z Kingslandu i oni mieli po Kingslandzie. Ale wy wypchaliście razem z wiatrem czy sami? Razem z wiatrem. Razem z wiatrem, bo ja... To było 4 godziny Kingslandu no widzisz, oni byli poza bramami, nie? No widzisz, ja widziałem... Teraz, no, czekaj, i tylko... I teraz takie podzielenie gwiazdy, że woda ma odstąpić, która im tak naprawdę zrobiła powrót do wygranego KVK. No nie wiem, ja tego nie rozumiem, ale no nie wtrącam się w dyplomie, tam już nie ma. Więc... Właśnie ja się chciałem o to zapytać, bo tutaj różnie pisali na tym. Ja jak oglądałem tam wasze walki przez 2-3 godzinki, to ja oglądałem wtedy, kiedy linkowaliście na ziomkach. I ja tam głównie widziałem wtedy, kiedy wypychaliście, to były chyba ostatnie 3-4 flagi, zanim wypchaliście zapasa, widziałem głównie w walce ogień, a wiatr się bił z wodą tam niżej. Dlatego ciężko mi było tak powiedzieć, że ziemia została wypchana przez ogień i wiatr. No. Wiatr ogólnie mega aktywność i oni sobie radzili w pewnym momencie i z wodą i my się spotkaliśmy jakby w połowie drogi. I my się na końcu złączyliśmy końcówkami flag, że po prostu odszyliśmy w ogóle całkowicie ziemię, połączyliśmy się flagami z wiatrem, nie? I oni szli jakby od dołu, my od góry i no ziemia nie mogła nic totalnie zrobić. A z kolei woda była tak daleko od tych flag, że no oni tam próbowali 2 razy czy 3 razy, zrobili jakiegoś bola, wiesz, że szli tak jak kiedyś graliśmy właśnie z D na 3202, co chodziliśmy na 1079, pamiętasz te bole takie, co szły pół godziny. No to oni takie 4 razy marsze zrobili, no ale to wiesz, no to nie miało sensu, nie? Po prostu oni to przegrywali, te bole. Tak to się skończyło, że ziemia, no mówię ci, 4 godziny i było po wszystkim. No mnie tam już nie było, poza tym wiesz, jak to nasze KVK wyglądało, a później, no że to 10-16, które tam z nami jest w kampie, no to są Azjaci, no to oni nie mają takiego mentala, żeby grać do końca, tylko
stwierdzili, dobra, Ziemia zrobiła powrót, no to już koniec KVK. Mhm. No i moim zdaniem to mogło się jeszcze inaczej potoczyć. Mhm. Znaczy dla mnie, dla mnie dziwne było ogólnie to KVK, to co tam obserwowałem u was i przy okazji też oczywiście patrzyłem na Smurfów, było to dziwne, że 2 kampy wyniszczają się w Z5, gdzie nie było sensu wyniszczania się w Z5, bo 3-4 dni wystarczą na to, żeby tam powalczyć i potem, no te nagrody nie są tego warte, nie będę ukrywał. Nie, że nie. Chyba, że okej, gdyby to była Brytania, to jeszcze mógłbym się do tego jakoś skłonić, bo na Brytanii jest więcej tych kręgów i dają lepsze jakby te statystyki do walki, nie? Dlatego no ja bym się tam jeszcze do tej Brytanii mógł skłonić, bo walczyli, no bo w sumie tu daje coś więcej niż taki Heroic Anthem w Z5. I fakt, ale to wiecie, na papierze jak to mi napisał jeden z ziomków tam, co też śledził to KVK i mówi, no słuchaj, to jest właśnie tak, że 2 kampy się wyczaskają do zera, wchodzą na Kingslandzie powiedzmy na jakichś tam już no, dużo mniejszych zasobach, w ogniu masz królestwa, masz 2.7 które gra na 30% gdzieś, bo ludzie chcą zbijać surowce, no i masz w sumie czystą tylko wodę, która wchodzi w Kingsland, nie? No i jak to wygląda, nie? To strasznie. Niektórzy mówią, że to jest taktyka. Nie wiem, dla mnie ja bym nie umiał grać w te... No nie umiałem w takiej KVK. Ja nie umiem grać w takiej KVK. No przecież teraz masz najprostszy przykład 2377, które nawet grało Kingsland w weekend i oni nawet nie walczyli 5 dni w Kingslandzie, gdzie to jest mega imperium, topowe królestwo w grze. Mhm. No to ile trwał ich Kingsland? 2 dni? Mhm. A oni 5 dni walczyli w Z5. No dla mnie to jest absurd. Nie wiem, nie rozumiem tego. No, czasem tak bywa. To No, jest takie typowa gra KVK. pod statystyki, tak to wygląda, nie? Tak, I w że... tym momencie woda, która naprawdę zrobiła to KVK, bo trzeba im to oddać, że po prostu zagrali mega dobrze, Mhm. no to wiesz, wiadomo, że gra się bierze po DKP i to jest standard tak naprawdę wszędzie. No to nie mogła nawet wystartować z DKP, no bo ci jak 5 dni walczyli i ponabijali sobie KP, no to ciężko jest przebić i oni mają w tym momencie 40 milionów tam gdzieś punktów do odrobienia, no to nie odrobią tego, nie? Jeżeli Kingsland trwał tutaj 2 dni i to jeszcze to nie było takie 2 dni intensywnej walki, jak oni w Z5 mieli, nie? Tylko to było takie, wiesz, Dobra, wyszliśmy, bo wyszliśmy, no. My przejdźmy... graliśmy sobie na chillku, a no bez sensu totalnie. Przejdźmy do tematu 295, czyli Izanagi tutaj migruje, jakby tak powiedzieć, z ekipą. U was to bardziej będą gracze tacy open field, czy coś garnizon, rally, spenderzy? Jak to wygląda tam z migracji twojej ekipy, która będzie się pojawiała tu na 295? Podzielił na 2 grupy. Jedna to są naprawdę młode konta, bo no jest to młode królestwo, dużo ludzi jest stąd albo z bliskich królestw i są to młode konta, które no myślę, no wybieraliśmy ludzi po DKP z ostatniego KVK, więc no grając na stare Asidy młodymi kontami naprawdę pokazali, że potrafią. Jeżeli chodzi o spenderów, no mamy tak, ja gram w garnizonie i gram w rajdzie, mamy garnizon piechoty bardzo mocny, mamy rajd z 4 złotymi skrypcami kawalerii. Tyle, reszta raczej open field, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. A ty, Izanagi, o ile grasz ogólnie w tego w Rocka? Ile? No? 3 lata. 3 lata, okej. I ty zawsze grałeś bardziej z zagranicznymi graczami, nie siedziałeś z Polakami? Tak. Ja Okej. zwiedziłem parę królestw, bo tam skakałem, ale za każdym razem to były zagraniczne królestwa. Ja raczej miałem bardzo ograniczony kontakt z Polakami dotychczas. No, to miałeś podobne co ja, bo ja głównie grałem z Azjatami, z Amerykańcami i się czułem, no i trochę grałem z Indonezji sojuszem, ale to tylko dlatego, że mój ziomek miał dobre tam stosunki i tylko dlatego tam pogrywałem chwilę. Ale faktem, no ja też miałem taki, tak jak ty, że głównie zagranicznym i powiem szczerze, że troszeczkę tęsknię za tym, bo nie będę ukrywał, nie będę... Znaczy bardziej mi chodzi, wiesz, ja grałem na takim królestwie, które miało bardzo duży potencjał i teraz na przykład, że może się śmiać potencjał. Nie, to nie jest to 2732, tylko to było 2755, my tam chcieliśmy zrobić 5 gwiazdek i naprawdę było wszystko spoko, tylko no coś tam w KVK 3-4 zaczęło się sypać. No ja też zacząłem szukać ogólnie innych opcji.
jeżeli chodzi o tamto, ale no też było takie fajnie poukładane wtedy KD. Od tamtej pory tam chyba już się władza z 3 razy albo może 5 razy zmieniła, ale dalej tam śledzę to 2755 jak im idzie, no bo jakby na to nie patrzeć, tam większość sojuszy, które ja potworzyłem i tam prowadziłem, no to dalej mają, tylko pod innymi nikami. Tak samo jest w sumie na 3090, tylko że na 3090 moje sojusze, moje nazwy dalej tam chyba z 6 czy 7 sojuszy jest. Chłopaki tego nie usuwali, nie zmieniali. Wykorzystują mnie nawet do zrzucania fortów i tak dalej na KVK, więc ciekawie, nie? Pytanie mam takie jeszcze jedno. Jakie przewidywania, jako powiedzmy już przyszłe młode królestwo, jakie przewidywania macie, jeżeli chodzi o nowych łuczników? No bo mamy w tym momencie czerwiec, nowi łucznicy prawdopodobnie się pojawią gdzieś za 2 miesiące, więc też możemy się tutaj jakby tak pogadać o tym, czy jak oceniacie, czy nowe łuki będą open? Oczywiście, że jeden będzie mieli, ale czy to będzie na 3 marsze, na 5? No i jak będzie nowe wyglądało rally łuczników, więc przypuszczam, że też macie graczy u siebie w KD, których też to interesuje, no bo jeżeli macie jakichś łuczników do rally, a teraz nie będę ukrywał, rally łucznikami jest naprawdę niezłe. Więc pytanie, co oni tam wymyślą, nie? Co sądzicie ogólnie o tym? Się wydaje, że no muszą mu zrobić, bo od Zugelianga no to nie było żadnego mocnego łuka do Openfieldu i... Herman wiesz. Herman, no ale Herman to taki support bardziej, no. Nie? Tam raczej... O! Zależy jak... do Zugeliang już jest chyba za 2 lata. Czy z Hermanem robisz ten... Hermanem robisz Sebix ten myk, że lecisz Hermana na przykład jak masz artefakt, to Hermana parujesz z Arturem i to robi mega cyfry. Oczywiście mówimy o długich balach, bo Herman musi troszeczkę tych staków rozsiać, jeżeli chodzi o tam jego damage. Ale no Zugę jest OP, no, to nie, jak ktoś gra na 6 marszy, to no Zugę przeważnie, ja widziałem w 80% Zugę był tam z Filipem, nie? Bo Filip boostował niezłe Zugę, a Zugę, wiecie, bije 5 marszy, tak sam sobie tu powiedziałeś, więc teraz pytanie, czy oni pójdą w 3 czy 5, tym bardziej, że niedawno dostaliśmy piechotę, która bije 5 targetów, nie? No pytanie, czy będą się trzymali dalej tego leczenia, którego zrobili w tej Shajar? Czy idą w to, czy wrócą po prostu do skill damage? Mi się wydaje, że zostaną przy skill damage, bo no muszą nadrobić łukami te obrażenia. Łuki zawsze były do obrażeń, odkąd gram. To łuki zawsze były, no są specyficzną jednostką, nie? To nie jest jednostka, która wychodzi w pierwszej linii, tylko wiem to z doświadczenia i po długich rozmowach nawet z Ewkiem, z którym już też gram 2 lata. Wiem, jak on zawsze grał łukami, to jest mega doświadczony gracz. I on po prostu zawsze robił damage, nie? Na tych łukach. I mi się wydaje, no Shajar to był taki niewypał, nie wiem. Nie kupuję jej. I do dzisiaj jej nie zrobiłem. Aczkolwiek mi się wydaje, że wrócą po prostu do skill damage'u, nie? Tak mi się wydaje. To może osoba najbardziej zainteresowana. O, a zresztą Izanagi jest łucznikiem, więc niech może on się wypowie więcej. No właśnie. Tak. Też jestem ciekawy, no bo w tym momencie mamy tak, garnizon z leczeniem, no i jednego dowódcę do Openfieldu. I teraz pytanie, czy to były totalnie zmarnowane głowy? Czy z jednej strony, no dobrze, gdyby jednak jacyś dowódcy do pary wyszli, z drugiej strony, no nikt tego nie chce, więc sam jestem ciekawy, co zaproponują, co wyjdzie. Tak samo jak już myślę nawet o przyszłym garnizonie, bo no co z tego, że mam jednego dowódcę, tak naprawdę z leczeniem, co dalej, tak? Formacja, którą robiłem, no ogólnie łucznicy dostali w dupę w tym roku na razie. O nie, no łucznicy w tym momencie będą najgorzej, to często się mówi o tym. Chociaż Zugę i Herman dalej robią swoje, więc tu mogą naprawdę puścić niezłego łucznika. Shajar, nie no, jaki tam trzeci marsz łuku jest grywalny, z YSG, robi cyfry, nie? Ten przysłowiowy dziadek, o którym się mówi, ten Chow Yong, no to on jest, no, z tego co wiem, i jak stawiał garnizon z nim, no to on jest mocny ogólnie. Ciąg jest bardzo mocny. Potwierdzam. Potrzebuje też po prostu kogoś dobrego do pary, nie? Także, no tak. zobaczymy. Pytanie, nie? Co zrobią
co z nim zrobią, tak? Czy dadzą No. ci dowódcę, który będzie pasował, czy nagle będziemy udawać, że coś takiego nie wyszło, no bo... No ale musieliby dać dowódcę, który leczy, tylko teraz, No właśnie. teraz będziemy mieli rally, nie? Ale garnizon będzie tam później, Ale ale... to będzie się trochę No. gryzło, nie? No bo ta Shajar No też właśnie. jest pod leczenie, a znowu Zugę, który wyszedł 2 lata temu, no to jest typowo pod damage, nie? Żeby robił ogromne obrażenia, nie? Mhm. Pamiętajcie I pytanie, też w to... którą stronę oni chcą Mhm. pójść. No i mamy Także- też dwie formacje, nie? Bo to też dużo... Dokładnie, no i kosztowało. są 2 formacje, nie? I teraz pytanie, I jeszcze ma wyjść trzecia O. podobno. No, więc właśnie do tego zmierzam, że między grudniem a marcem, czy między grudniem 2025 a marcem 2026 wyjdą 3 nowe formacje. Będzie to związane ze Smite, Combo i Skill Damage. I teraz pytanie, jak oni to rozwiążą, bo w kulturach się mówi, że jakby tak powiedzieć, że to mogą być formacje bardziej właśnie tak właśnie pod Smite, Combo i Skill Damage, ale pod garnizon i rally, czy wiesz, takie jakby to nazwać, inne formacje do Smite'a wrzucasz, które będą fajnym garnizonem albo rally, wiesz o co mi chodzi? Że tutaj tym bardziej, że oni te Smite tam Że na kombinują, tą nie? chwilę piechota dostała formację z plus 10, kawaleria dostała plus 10, a łucznicy No nadal bazują na plus 5, nie? Więc no, ja... Tak. Nie no, bo Jeżeli mają być znowu 3 nowe i to nie będzie nic pod open fielda dla łucznika, to naprawdę... nie no, wiesz, Gorgo z tym, Gorgo z, jak się nazywał, Herakluszem, albo z ten nowy jak był, Toku, bo mi Tokugawa, no? Ten Tokugawa. z, No to na tą chwilę są jedne z dwóch, znaczy można powiedzieć, były najlepsze moim zdaniem marsze. Nie patrzymy Wiesz, oczywiście tak na naprawdę- artefakt, nie? Teraz ciężko złożyć w ogóle 2 dobre marsze łuków w pole, nie? Bo ciężko by to było zrobić. No, Ja znam Filipa, nie? na upartego robisz Delianga z Filipem, No ja to Hermana nie z gram, Ashurem. Ja gram Ashurem z Filipem i gram Zugę z Hermanem, ale to tak z przymusu bardziej niż... no i wtedy trzeci marsz robisz Shajar YHG, nie? To co ja akurat, ja tutaj, że tak Ja powiem, Shajar nie powiedziałem. robiłem i nie jestem zwolennikiem, nie wiem, nie przekonuje mnie ona. Wiesz, ja Belizariusza Prime też nie robiłem, bo stwierdziłem, że po co, nie? Niby tam daje coś No na tych właśnie, to 6-7 są marszach. te dylematy takie, nie? No mi Że się jest wydaje, full że musi spender. być na pewno mocny dowódca do open fieldu, to jest mus. Moim zdaniem to jest mus. No i rally pewnie I też nie wiem, czy wyjdzie. nie zrobią, Tak, nie wiem, myślę, czy że nie zrobią, Mocny rajd. nie wiem, czy nie zrobią właśnie Dla Gorgo kontrę. mocnego open fieldu, żeby nie wiem, dać kogoś mocnego do pary do Ashura, czy nawet Że z tą Hermana, czy Zugę. piechotę No obojętnie, zniatać, nie? No, jest taka opcja. A poza tym, no piechota teraz to tak naprawdę możesz złożyć 3-4 marsze, nie? Mhm. Z piechoty. No racja. Topowe spokojnie. Tak, spokojnie, to jest prawda. No nic panowie, no fajnie pogadaliśmy sobie o 2953, pogadaliśmy też sobie ogólnie z rzeczach niezwiązane z 953 albo powiązane w jakiś sposób. 5-3 to tak nie za wiele w sumie. No nie, no bo też nie mamy dużo jakby tak opowiadania o 2953 tak rzucić pełno Nie, informacji, bo Tak mamy... naprawdę dopiero zaczęły się migracje, Tak, tak. wszystko jest w toku. A że- Na ten moment mamy gdzieś tam 15 osób, 16, które migrowało. Mm. No i myślę, że po weekendzie zacznie się robić więcej osób, Mhm. bo dużo ludzi z 2732 czeka na nagrody końcowe, żeby odebrać z KVK. Oprócz Prawda. tego Izanagiego ekipa też się Mhm. tutaj wybiera po weekendzie. Tak, no my czekamy na koniec. Myślę, że NBA i zrobi się Mhm. napływ tych osób. Poza tym 1061 zaczęło KVK niedawno, więc to znowu jest z 1,5 miesiąca czekania. Nie w wakacje dopiero się teleportują do was. No, także no tak to wygląda. No ale no my się z tym liczyliśmy, wiedzieliśmy jakie będą konsekwencje tego. Wiesz, tu nie chodzi o to, żeby coś zrobić szybko, tylko bardziej nam chodzi, Tak. żeby to wszystko było jakościowo Mm. zrobione tak jak Masz powinno być. Nam masz to rację. nie zależy na tym, żeby to był wyścig, nie? Tak. Bardziej chodzi o to, żeby po prostu dojechać do tej mety w jak najlepszym składzie, nie? Mhm. No nic, no, moimi gośćmi był dzisiaj Sebix. Dziękuję również. I też był z nami Izanagi, który tutaj dołącza do ekipy Sebixa. Dzięki wielkie. A Izanagi dołącza do naszego leadershipu. Dokładnie. Myślę, że się przyda. Jest mega doświadczonym graczem, pomimo że no nie gra najdłużej, ale no zdobył to doświadczenie gdzieś tam na 3-2-5-1, które jest obecnie Imperium, więc myślę, że to będzie wartość dodania mocno.
No i tym pozytywnym akcentem kończymy tutaj przygodę o 2.953 i o innych jakby kwestiach powiązanych z 2.953. No jak chcecie, wiecie, standardowo, jak chcecie migrować na 2.953 albo dowiedzieć coś więcej na temat całego tutaj tego projektu, piszcie do Sebixa. On na pewno wam wszystko jakby to fajnie nakreśli. No i ruszamy tak samo jak ostatnio z tematami Polskich Królestw. Będziemy na bieżąco sobie tutaj to nadzorować. Tak patrzyliśmy w ostatnim czasie. No i też będziemy przez cały czas na te 2.953 zerkać, jak im tam wypala. Tym bardziej, że też z tego co wiem, Sebix, tam paru Polaków do ciebie z innych królestw, tych troszeczkę mniejszych, też ma plan zrobić jakieś zmiany, więc też będziesz miał jakiś zastrzyk trochę tych graczy, nie? No nie ukrywam, że przyjdzie paru mocnych polskich graczy, ale no to będą jakieś pojedyncze jednostki, ale za to z wartościowymi kontami i tacy, którzy po prostu mamy gwarancję, że będą robili super wyniki, nie? Tak. No w sumie na tym najbardziej zależy. No tak, no tak. Dobra, dzięki widzowie, że jesteście z nami, dzięki wielkie, że wspieracie przez cały czas kanał, Dziękuję rozwijamy. Do zobaczyska, trzymajcie się, na razie, elo. Dzięki Cześć, bardzo. cześć.